Cześć, jestem Michał Orłowski albo Orłoś. W tym odcinku skupimy się na zrealizowaniu naszego eventu z wykorzystaniem media serwera D3. Zobaczymy, jak możemy pracować jednocześnie na wielu timeline'ach, co zapewnia nam swobodę w trakcie realizacji. Zobaczmy, jak możemy tego dokonać. Na początek przypomnijmy sobie, z czym mamy się zmierzyć. A więc do dyspozycji mamy ekran główny o wymiarach 8,5 na 3 metry, do tego ekran boczny o wymiarach 3,5 na 2 metry oraz monitor podglądowy na scenie dla prelegentów. A więc zacznijmy pracę na naszej D3. Zbudujmy pierwszy ekran diodowy. Tworzymy ekran o nazwie Main. Mamy nasz piękny kwadracik na sam początek. Podajemy wymiary ekranu 8,5 metra szerokości, 3 metry wysokości. OK, no to mamy zbudowane wszystkie nasze ekrany podglądowe dla nas, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Główną zasadą, którą się kieruję w trakcie realizacji swoich eventów, jest elastyczność, a mianowicie możliwość modyfikacji niektórych rzeczy w trakcie nawet realizacji. Wiadomo, nikt tego nie lubi, ale niestety jest to czasami konieczne. No, media server D3 nie za bardzo nam w tym pomaga, dlatego musimy się na takie wybryki w pewien sposób przygotować. W jaki sposób ja się przygotowuję? No, a mianowicie tworzę wiele ścieżek, wiele timeline'ów, na których mogę działać niezależnie i w ostateczności wygasić jeden z timeline'ów po to, żeby przygotować go na to, co mnie zaskoczy w nagłej sytuacji. Dlatego przy realizacji tego eventu przygotujemy się na stworzenie aż 5 timeline'ów, 5 ścieżek, na których będziemy mogli w razie czego swobodnie działać. Pierwszą z nich to będzie ścieżka, która będzie obsługiwała nam główne ekrany. Przede wszystkim będą na niej animacje całościowe, to znaczy takie, które pokrywają powierzchnią oba ekrany jednocześnie, czyli intro, tło bazowe i wszystko to, co wykorzystujemy po całości obydwu ekranów. Drugą ścieżkę wykorzystamy do emisji filmu w formacie przede wszystkim 16:9. Kolejna ścieżka to będzie ścieżka odpowiedzialna głównie za monitor podglądowy dla naszych prelegentów. Będą tam układy związane z aktualnym slajdem albo widokiem prezentera. Jednocześnie ta ścieżka będzie uruchamiała nam prezentację również na diodach. Całkowicie niezależna, pewnie najmniej skomplikowana ścieżka to ta, dzięki której będziemy uruchamiać obraz z kamer. Przygotowujemy się, iż obraz z kamer pojawia nam się na ekranie bocznym iMac. No i ostatnia ścieżka, która jest taka typowa dla mnie, ja ją wykorzystuję do tego, żeby można było cały czas podglądać sygnały z kart przechwytujących, czyli widok prezentera, aktualny slajd z prezentacji, suma z kamer, no i odliczenie czasu. Zacznijmy od zmiany naszej pierwszej ścieżki. Track 1 zmieniamy na LED. Dodajmy kolejne ścieżki. Film.
wróćmy w wyborze do naszej pierwszej ścieżki LED. Oczywiście w systemie D3 same stworzenie ścieżek nie powoduje, że możemy z nich korzystać w tym samym czasie. Jednocześnie. W tym celu musimy utworzyć coś, co się nazywa transport. Wchodzimy w opcję Transport Manager, tworzymy pierwszy rodzaj, najważniejszy, taki, który może obsługiwać inne układy, czyli multi. Dzięki temu będziemy w stanie stworzyć kolejne nasze zasoby odpowiedzialne za pojedyncze ścieżki i skonfigurować to w taki sposób, ażeby wszystkie mogły współistnieć w tym samym czasie. Tak więc tworzymy kolejne opcje transport. Wybieramy opcję Transport Manager. OK, mamy LED. Kolejny to film. Teraz możemy wszystkie nasze transporty skumulować tak, żeby mogły pracować jednocześnie. LED, film, DSM, live i system. Kolejność, w jakiej wyświetlają nam się tutaj transporty, decyduje o tym, można powiedzieć, które warstwy wyświetlają się na których. Tak na dobrą sprawę na chwilę obecną widzimy, że ekrany LED, czyli animacje, które mają się wyświetlać po całości, będą nam przysłaniały wszystko inne. Więc dajmy to na sam spód, po prostu przeciągamy na dół. Na tym z pewnością ma się nam pojawiać film, więc przesuwamy również. System damy w ogóle na samą górę. Mamy obraz z kamer DSM. Tak na dobrą sprawę te dwa transporty nie są dla nas aż takie istotne, ponieważ nie będą na siebie nachodziły, natomiast film na pewno będzie wyświetlany na ekranach LED. Tak samo live będzie wyświetlany na ekranach LED. Pytanie, czy obraz z kamer ma nam ewentualnie przysłonić film, czy na odwrót, ale to w każdej chwili możemy zmienić, więc na razie się tym nie przejmujemy. OK, możemy to okno zamrozić, tak żeby nam się nie chowało w momencie, kiedy chowamy wszystkie inne okna. Z klawiszem Ctrl naciskamy krzyżyk do wyłączenia okna. W ten sposób, kasując okna przy pomocy klawisza Escape, nam nie zniknie. No dobrze, ale widzimy, że wszystkie transporty mają ten sam trakt, tą samą ścieżkę, a nie chcemy, żeby tak było, więc możemy równie dobrze tutaj pozmieniać. Film ma mieć film, live ma mieć live, DSM ma mieć DSM, a system ma mieć system. Zobaczmy, jak to działa. Przełączmy się na system. Jak widzimy, nasz track zamienił się na system. Stwórzmy sobie naszą nową zakładkę. Stwórzmy warstwę. Nie wideo, przepraszam. Chciałem wrzucić obraz testowy. Wrzucamy obraz testowy. No i co? Na obraz testowy, który chcemy wrzucić najpierw, to jest obraz, który będzie nam się pojawiał na ekranie naszym głównym, na mainie. Więc w opcjach mappingu wybieramy main. Z udziałem klawiszy Ctrl D kopiujemy, zmieniamy opcję na iMac
D3 z automatu tworzy nam obraz testowy. Możemy to wyświetlić na naszych ekranach. Możemy sobie podejrzeć. O, widzimy okienko, w razie czego wyświetla się nam. Mamy obraz testowy. Z drugiego sygnału również widać, mamy piękny obraz testowy. Możemy umieścić na naszym konkretnym wyjściu. No dobrze, ale nasz system nie miał nam służyć tylko i wyłącznie do wyświetlania obrazów testowych na ekranach diodowych, ale również i dla naszego podglądu. Więc spróbujmy dodać z kart przechwytujących sygnały z prezentacją. Zobaczmy, co my tam mamy. Więc po dodaniu sygnałów wyjściowych do naszego sygnału możemy je dodać na naszych warstwach. Teraz wybieramy już warstwę wideo. Wybieramy najpierw podgląd, aktualny slajd. Mapping jest wybrany. Media 1. Jest to nasz aktualny slajd. Mamy, pojawiło się. Teraz możemy sklonować warstwę. No i tym sposobem, nie ingerując w inne układy, nawet nie uruchamiając tego timeline'u, możemy mieć cały czas podgląd z naszych sygnałów wyjściowych. Zabezpieczmy się. Wrzućmy timeline, może iść, nie musi. Nie ma to dla nas znaczenia. Możemy jeszcze te warstwy przesunąć sobie na sam początek, więc za każdym razem, kiedy odpalimy nasz system, będziemy mieli widok na podglądach naszych sygnałów wyjściowych, a obraz testowy możemy na diodach uruchomić albo i nie. Z drugiej strony, w momencie, kiedy system jest na samej górze, kiedy odpalimy obraz testowy, możemy zobaczyć go na ekranach. Przykryjemy całą resztę. Oprócz obrazu testowego możemy się przygotować jeszcze z dwiema opcjami, a mianowicie wykorzystać nasze wcześniej stworzone obrazy testowe. Ponownie tworzymy warstwę wideo. Możemy ją tutaj dać na spód. Możemy wykorzystać ekran główny main. No i wrzucić obraz testowy. Na razie jeszcze go nie mamy. W takim razie dodajmy. I w magiczny sposób pojawiły nam się nasze obrazy testowe od razu z takimi dodatkowymi animacjami. Najpierw wybrałem ekran main, więc wybierzmy obraz testowy main. Jest. Zróbmy kolejną warstwę i wyświetlmy niezależny obraz testowy nasz na iMaga. Oczywiście musimy zmienić nasz mapping. Mamy. Co możemy jeszcze zrobić? Ano mianowicie możemy sobie przygotować nasz mapping, który będziemy później wykorzystywać przy animacjach na całość. Zróbmy nowe Q. Nawet możemy przenieść tutaj tą warstwę. O. No dobrze, cofnijmy się, mamy
Wybierzmy najpierw naszą pixel mapę całościową. Zapamiętajmy 4992 na szerokość. OK, pojawiła nam się rewelacyjnie, no ale mamy go ją tylko i wyłącznie na ekranie głównym. Co musimy zrobić? No, stworzyć nowy mapping. Tworzymy all. Dajmy opis feed, żebyśmy wiedzieli, z czego korzystamy. Wykorzystujemy opcję feed. Powstaje nam nowe okno, w którym możemy podać rozdzielczość naszego sygnału, tak na dobrą sprawę, wejściowego, czyli naszej pixel mapy po całości. Czyli, o ile dobrze pamiętam, 4992 na 1152 piksele. OK, widzimy nawet całą pixel mapę pięknie, no ale ona jest wyciemniona, ponieważ nie ma przyporządkowanych ekranów wyjściowych. Więc dodajemy dwa ekrany. Pierwszy main, drugi iMac. Możemy zamknąć. Z wykorzystaniem klawisza Alt wybieramy naszą warstwę, przeciągamy na ekran. Nawet się od razu wszystko wkleiło tak jak powinno. Drugi raz przyciągamy ponownie. O, widzimy, że ten nasz feed pojawił się nam tutaj też w parametrach 00. Możemy przesunąć. Na szczęście to możemy przesunąć to wszystko do ekranu, do prawej dolnej krawędzi. No i tak na dobrą sprawę mamy. Jak widzimy, w tej chwili dobrze nam się wyświetla obraz, nasza pixel mapa na obu ekranach. W momencie, kiedy zmienimy nasz mapping, wówczas pixel mapa będzie podążała za opcjami, która została wybrana w wytworzeniu mappingu. Czyli sporo rzeczy mamy przygotowanych, a mianowicie w naszym systemie możemy wrzucić przede wszystkim podgląd naszych wszystkich ekranów, sygnałów wyjściowych. Druga opcja, możemy pokazać obraz testowy na diodach, ale to jeszcze może, żebyśmy sprawdzili, czy sygnał dochodzi, dodajmy taki sam obraz testowy na naszym monitorze podglądowym. O, mamy. W trzeciej opcji możemy pokazać nasze obrazy testowe na ekranach diodowych. I ostatnia opcja to jest taka, która wykorzystuje naszą pixel mapę całościową do wyświetlania na diodach. Na chwilę obecną mamy przygotowane wiele ścieżek. Każda z tych ścieżek przyporządkowana jest do osobnego transportu, dzięki czemu możemy dowolnie skakać po tych ścieżkach między Q, tak jak nam się żywnie podoba. Ustalmy, iż numeracja Q, którą wybierzemy sobie dla naszych osobnych ścieżek, będzie różna i niepowtarzalna. Tak więc ścieżka pierwsza, czyli ekrany diodowe, będą miały Q od 0 do 99. Ścieżka druga, czyli podgląd filmów, powiedzmy w formacie 16:9, będzie miało Q od 100 do 199. Obsługa monitora podglądowego na scenie to będzie 200 do 299 i ewentualna kamera na iMagu od 300 do 399. Dobrze, mamy to ustalone. Zacznijmy tworzyć pierwsze Q w naszym systemie. Zacznijmy od monitora podglądowego DSM. Stwórzmy nasze pierwsze Q, które ma mieć według naszej numeracji numer 200. Od razu to sobie nazwijmy DSM off. Dzięki temu
w opisach, później łatwiej będzie nam się zorientować. Dobrze, tworzymy kolejne queue. W tej chwili już numeracja 201 i powiedzmy tutaj wrzucimy na monitorze podglądowym nasze odliczanie na pełnym ekranie. Od razu dodajmy ścieżkę wideo. Wybierzmy odpowiedniego feeda, czyli DSM. Wybierzmy źródło. O ile dobrze pamiętam, to jest input 4. I jak widać na naszym DSM-ie mamy pokazane odliczanie czasu. Stwórzmy kolejne queue. 202. W tym queue uznajmy, że na monitorze podglądowym będzie widoczny widok prezentera z odliczaniem czasu. Czyli zróbmy po prostu ppt widok. Ponownie możemy już sklonować naszą pierwszą warstwę, którą mamy. Nadal mamy, jak widać, na pełnym obrazku odliczanie czasu. Musimy dodać kolejną warstwę. Tutaj w takim razie dodajmy nasz widok prezentera, to znaczy wejście drugie. Na razie nie widzimy. Zmniejszmy nasze odliczanie. My trochę poprawmy widok. Przesuniemy. Możemy jeszcze lekko powiększyć. No. No dobrze, mamy widok prezentera z odliczaniem czasu, no ale wiemy, że skoro w sytuacji, kiedy na monitorze podglądowym mamy widok prezentacji, no to dobrze by było, żeby ta prezentacja była widoczna również na naszym ekranie głównym main. Więc stwórzmy kolejną warstwę. Która już może się odwoływać do prezentacji na pełnym widoku i zmieńmy. Wybierzmy feed na ekran główny. Oczywiście prezentacja wrzuciła nam się z wykorzystaniem pełnej szerokości ekranu. Żeby nie przedłużać za bardzo, po prostu zmniejszymy, lekko podniesiemy do góry, żeby mimo wszystko ludzie, którzy siedzą w dalszych rzędach, trochę więcej widzieli. Idąc dalej tym krokiem, możemy, tak prawdę mówiąc, na szybko dodać kolejną warstwę, która już będzie mimo wszystko jednak jednocześnie wyświetlała nam ten sygnał na naszym iMagu. Zróbmy lekko, ponieważ ekran może nie do końca zachowuje format 16:9. Zróbmy lekką taką obwódkę. Będzie pod tym widać tło. W momencie, kiedy wrzucimy tła na całość. No dobrze. Mamy nasz drugi układ na monitorze podglądowym. Można w łatwy sposób przeskoczyć między nimi. Przygotujmy się jeszcze z jedną opcją, a mianowicie z pokazaniem na monitorze podglądowym aktualnego slajdu na całości. Robimy kolejne queue. Może tutaj zrobimy ppt full albo takie oznaczenie
dość może być też charakterystyczne, PPT łamane przez PDF. Wiadomo, prezentacje wyeksportowane do PDF-a, które musimy emitować, nie mają takich bajerów jak widoki prezentera, więc pokazujemy tak na dobrą sprawę. Tylko do dyspozycji mamy pełen slajd. Prawdę mówiąc, to wszystko to, co przygotowaliśmy wcześniej, możemy sobie skopiować. Nawet przesuwając tutaj, zamknijmy nasze Q, żeby w razie czego nam kursor nie uciekł. Mamy powtórzony schemat. Tutaj na tej warstwie mamy nasze odliczanie czasu. Na tej warstwie 7 mamy nasz widok prezentera. Więc tak na dobrą sprawę widok prezentera musimy zmienić ponownie na aktualny slajd, ale dobrze by było, żeby jednak cała zawartość tego slajdu była widoczna. Dlatego ja lubię zawsze lekko zmniejszyć tą prezentację, przesunąć ją do dołu, a odliczanie czasu nawet lekko mniejsze wrzucić na górę. Spróbujmy tak. Tu możemy w sumie wyzerować. Mamy centralnie odliczanie czasu i widzimy nasz aktualny slajd na całym ekranie. Jest on dobrze widoczny. Teraz skacząc między Q201, 202 i 203 możemy swobodnie zarządzać naszym monitorem podglądowym. Możemy dodać w takim układzie na naszej ścieżce efekt przejścia zmienić na fade i podać tutaj czas. Już w tym momencie, jak widać, mamy ładne przejście, ale tak na dobrą sprawę tak się wszędzie stosuje ten czas tego przeniku 1 sekundy. Możemy to równie dobrze zmienić globalnie w naszym projekcie. Pod koniec opcji projektu mamy Global Crossfade. Wybieramy na Fade, również zmieniamy na 1. No i tak na dobrą sprawę, jak widać na tym transporcie, na tej ścieżce wszystkie fade wskoczyły nam na 1 sekundę. W momencie, kiedy zmienimy naszą ścieżkę na przykład na ekrany diodowe, to już tutaj nasze pierwsze Q, początek naszego timeline'u już widać, że jest z fade. Skoro już jesteśmy tutaj na tej ścieżce, no to dodajmy może trochę animacji. Przepraszam, tak, jedziemy z pierwszym naszym Q. O ile dobrze pamiętam, ma się zaczynać od 0. Zróbmy opis off LED. Dobrze pamiętam, jak to było. Mieliśmy, no to tutaj też zmieńmy nazwę na off. Mamy możliwość deaktywacji. No dobrze. Wracamy do naszych ekranów. Tworzymy możliwość wyświetlania naszej pierwszej grafiki. Może od razu tutaj wykorzystajmy, tak jak mamy, że wrzucimy obraz testowy na całość. Możemy skrócić naszą warstwę. Dodajemy kolejne Q. Tu już po prostu jest 1. Dodajemy opis test. OK. Dodajmy kolejne. Kolejne Q. 2. Wybierzmy grafikę. Na przykład taki kosmos.
możemy dostosować długość długość naszej warstwy do długości naszej grafiki, naszej animacji. No w tym układzie musimy już trochę pokombinować, nie będzie to takie szybkie. Musimy dojechać na koniec. Musimy stworzyć nową sekcję. Ok. No dobrze, to mamy tak na dobrą sprawę dwie animacje. Pierwsze to jest nasze tło, nasza pixel mapa. Drugie to jest wcześniej przygotowana grafika. Możemy równie dobrze w takim układzie, jeżeli to już nam się nie zgadzają, jak gdyby takie typowe odcinki czasu, możemy stworzyć nowe Q z opisem 3, tło 2, ale już składające się na przykład z dwóch naszych grafik. Na przykład pierwszą weźmiemy, wrzucimy na nie tu mamy main. Mamy main. Mamy taką grafikę. I zróbmy kolejną grafikę. Na przykład na iMac. Obie grafiki się wyświetlają. W momencie, kiedy puścimy play, obie grafiki nam się animują. Tutaj już możemy sobie ten czas ustawić taki typowy, bo powiedzmy jest to jakaś zapętlona nasza grafika. Tworzymy z tego sekcję. No i dzięki temu możemy, przeskakując między Q1, 2 i 3, tak na dobrą sprawę, korzystać z różnych układów na naszych ekranach. Również możemy swobodnie wrzucić naszą prezentację z różnymi układami naszego monitora podglądowego. Wróćmy do naszych ekranów. Możemy zmienić tło. Jak widać, prezentacja cały czas nam zostaje na ekranach, a tła swobodnie zmieniamy. Dobrze, mam na razie przygotowane te parę rzeczy. Przygotujmy się teraz z emisją filmu w formacie 16:9. Tworzymy nowe Q. Filmy mają nam się zaczynać od Q numer 100. Of film. Kolejne Q. 101. Film 1. Dobrze. Wrzućmy warstwę wideo. Możemy stworzyć, tak prawdę mówiąc, kolejny mapping. Z opcją film. Od razu poprawmy nazwę może na film feed. OK. Uznajemy, że nasze filmy standardowo będą w rozdzielczości Full HD, więc stworzymy nasz sygnał wyjściowy ma rozdzielczość Full HD. Dodajmy do tego nasze ekrany, czyli przede wszystkim main, przede wszystkim iMac i dodajmy jeszcze monitor podglądowy na scenie.
OK, coś takiego. No i nasz monitor podglądowy akurat się wpisuje idealnie. Wszystko się zgadza. Zobaczmy, jak nam zadziała wypuszczenie grafiki. Chcemy tutaj wypuścić. Wypuścimy miasto. Wydaje się, że wszystko się zgadza. Wykorzystując zaledwie jedną warstwę i dzięki naszemu mappingowi jesteśmy w stanie wypuścić film tam, gdzie życzą sobie nasi klienci. Spróbujmy. Również zróbmy naszą sekcję do momentu, kiedy kończy nam się ostatnia klatka tego filmu. No i również przeskakując między naszymi sekcjami, między naszymi Q, możemy swobodnie uruchamiać filmy na tłach, które sobie wymyślimy. W tym wypadku na ekranie głównym, na naszym iMagu i na monitorze podglądowym, tak żeby prelegenci również mogli zobaczyć te filmy. Wróćmy teraz, zostawmy same ekrany diodowe wraz z monitorem podglądowym. Zresztą jak widać w momencie, kiedy mamy odtwarzany film, no właśnie, widzimy to, że nie widzimy. Ponieważ jak widać, układ naszego monitora podglądowego jest ponad filmami. I żeby zobaczyć teraz filmy, musimy wygasić nasz monitor podglądowy. Możemy to zrobić w ten sposób, albo możemy dokonać korekty w układzie naszych warstw. I tak na dobrą sprawę nasz DSM wstawić poniżej filmu i wówczas w momencie, kiedy film jest wyłączony, widzimy ekran, monitor podglądowy na scenie pokazuje nam to, co ma pokazywać, a w momencie odtwarzania filmu z automatu film pokaże nam się na monitorze, przesłaniając wszystko wszystkie pozostałe rzeczy. To już na dobrą sprawę zależy od naszego widzimisię albo od tego, jak wolimy pracować. Dobrze, to została nam jeszcze tylko jedna ścieżka. Obraz z kamer. Ponownie tworzymy nową sekcję. Obraz z kamer miało się zaczynać od 300. Tutaj będą tylko, tak prawdę mówiąc, 2 Q na zasadzie on-off. 300 i 301. On live i off live. Mamy tu, możemy od razu stworzyć kolejną sekcję zamykającą nam sekcję z warstwą. To od razu możemy wybrać feeda
o nazwie iMac i wybrać źródło, czyli naszego niesławnego George'a. Warstwę możemy przyporządkować. O, i mamy. Jak widać, live jest na samej górze praktycznie, więc uruchomienie kamer powoduje, że przykrywają nam wszystko na iMacu, więc mamy swobodę, nie musimy myśleć o innych rzeczach. System w momencie, kiedy chcemy wypuścić obraz testowy, bez problemu też nam się pojawia. OK, więc tak praktycznie nasz system D3 mamy skonfigurowany. Teraz postarajmy się o to, by łatwo się z niego korzystało. Przed chwilą powiedziałem, że nasz system D3 jest praktycznie gotowy. No ale niestety nie jest to do końca prawda. Ponieważ tak, na chwilę obecną mamy przygotowane ścieżki. Każda z tych ścieżek przypięta jest do odpowiedniego transportu. No ale nikt z nas nie będzie przeskakiwał między odpowiednimi ścieżkami, żeby wybrać odpowiednie queue. Żeby mieć swobodę zarządzania całym systemem, musimy wykorzystać możliwość sterowania nim z zewnątrz. Do tego celu wykorzystamy protokół OSC. Od czego musimy zacząć? A mianowicie musimy dodać urządzenia, które będą w stanie przyjmować ten protokół OSC. Bo w systemie już mamy skonfigurowane pierwsze urządzenie OSC, wystarczy je dodać. Dodajemy. Od razu zmienimy nazwę tego urządzenia z OSC1 na OSC1 LED, tak żebyśmy wiedzieli, że ten protokół, to urządzenie odpowiada nam za transport, który jest związany z układem LED. Co musimy dalej skonfigurować? No, a mianowicie musimy podać adres IP systemu, który będzie odbierał od nas dane, które D3 jest w stanie wysyłać. Każdy z transportów wysyła dane na swój temat. Takie jak na przykład aktualne położenie naszego timeline'u, czasu. Co tu mamy jeszcze do skonfigurowania? Port. Jest to port, na którym te dane są wysyłane. Standardowo jest to port 7400. Mamy również skonfigurowany port, który odbiera nam dane. Dane są odbierane na wszystkich kartach sieciowych praktycznie, które są dostępne w systemie, ale port mamy 7401. Może to sobie zanotujmy w naszych notatkach, że to jest OSC1. No i mamy port 7400 i 7401. Mamy skonfigurowane pierwsze urządzenie, które będzie odbierało nam nasze sygnały. Teraz dodajmy kolejne urządzenie. Tu już musimy stworzyć sobie nowe urządzenie OSC2 z dopiskiem film. OK, mamy. Musimy wybrać, co to jest za urządzenie. OSC device. Dodajemy. Powtarzamy kroki, czyli adres IP znowu naszej maszyny, na której będziemy mieli uruchomiony nasz program Companion, który będzie w sumie odbiorcą tych naszych protokołów, naszych sygnałów. Oczywiście porty nie mogą się powtarzać, więc tutaj zróbmy port 7410 i 7411. Może to też sobie zapiszmy. OSC 2 7410
i 7411. Czym jeszcze chcemy sterować? No chcemy sterować jeszcze DSM, no i Live, więc musimy dodać kolejne urządzenia odbierające OSC. I Live 430, 431. Ok, mamy stworzone urządzenia, no ale to jeszcze nie wszystko. Teraz musimy odpowiednie urządzenia przyporządkować do odpowiednich transportów, ponieważ sterujemy z transportami, a nie ścieżkami. Możemy tutaj w spisie naszych transportów nacisnąć prawym na nazwę, pojawia nam się menu, wybieramy opcję Event Transport, Remote Transport, wpisujemy znowu nazwę, LED, wybieramy Event Transport OSC i wybieramy urządzenie. Jest to nasz LED. Podobnie robimy z kolejnymi. Ok, ponieważ tu nam się zmieniły kolejności z tymi, co ustalaliśmy wcześniej, utwierdźmy się, że mamy LED i mamy OSC LED. Mamy DSM i mamy OSC DSM. Mamy film i mamy OSC film. Mamy live i mamy OSC live. Wszystko się zgadza. Teraz jesteśmy gotowi na przyjmowanie sygnałów OSC z naszego systemu Companion. Ok, mamy uruchomiony nasz Companion. Jak zwykle ja zaczynam od resetu całego konfigu. Mamy zresetowane. Musimy dodać naszą D3. Wyszukujemy Disguise OSC. Dodajemy. Mamy nasze pierwsze urządzenie OSC. W nazwie również dodajmy tutaj, że pierwsze urządzenie to było LED. Notatki się przydają. Porty się zgadzają. 7401 i 7400. Zapisujemy. Jeszcze raz. No coś się tu... Nie chce nam się zapisać. Od razu widzimy problem. Pośpieszyłem się trochę za bardzo. A mianowicie zmieniłem nazwę naszego urządzenia, dopisując po prostu LED. Ale na czym polega problem? Nie mogę, jak widać, zapisać danych. Problem jest bardzo prozaiczny, ponieważ nazwa naszego urządzenia później w całym systemie jest używana jako nazwa, więc ona nie może posiadać znaków specjalnych, między innymi spacji. Więc tutaj zamiast spacji po prostu zrobimy podkreślnik. I jak widać, przycisk Save już nam się zapisał. Zmienił na zielony, możemy to zapisać. Nazwa nam się zmieniła. Ok, powtórzmy naszą akcję. Dodajemy w nazwie podkreślnik i tym razem mamy film. Zmieniamy port na 4011 i 7411 i 7410. Zapisujemy. No dobrze. Mamy skonfigurowane dwa nasze transporty. Jedźmy dalej.
Zobaczmy, czy nasze sterowanie zadziała. Mamy nasze 4 disguise'y. Spróbujmy wyzwolić nasze pierwsze Q. Q o nazwie test. Wybieramy akcję, wybieramy nasz odpowiedni transport, czyli LEDowy. Q. Ma być Q pierwszy. No jak widać, tu nam zadziałało, czyli wysyłanie komunikatów jak najbardziej nam działa. Oczywiście usuwamy opis przycisków, bo tylko zbędnie zabierają miejsce. Zmieńmy nazwę. No dobrze, zróbmy kolejny przycisk. Sprawdźmy DSM. Czy będziemy w stanie zmienić nasz układ na monitorze podglądowym. Znowu wybieramy opcję, tym razem DSM, Q i teraz DSM, no to mamy 200 i 201. No to wybieramy tutaj Q 201. Wskoczyło, działa. Kolejny przycisk, film. Zobaczmy, co się stanie, jak spróbujemy wyzwolić film. Film pierwszy. Wybieramy ESC film Q. Film 101. No to robimy 101. Testujemy. Pięknie, film się nam pojawił. Co nam jeszcze zostało? 4. przycisk testowy. Nawet nie tak, tylko ponownie zrobimy go od nowa. I to jest live. Live on. Możemy od razu zrobić tak. Dajmy może w ten sposób. Live OSC i live, no to mamy 300 i 301. No to tutaj dajemy 301. Testujemy pięknie. Mamy George'a na naszym iMagu. Od razu zróbmy przycisk deaktywujący kamery. Po prostu zmieniamy numer Q na 300. Testujemy. Z Shiftem naciskamy przyciski. Proszę bardzo. Jak pięknie nam działa, przeskakuje wszystko tak, jak być powinno. No dobrze, no to możemy porobić więcej przycisków. Mamy test. Wszystkie nasze dotychczasowe działania dążą do tego, ażeby w trakcie realizacji można było wyzwalać nasze sekwencje przy pomocy jednego przycisku. Na chwilę obecną mamy przygotowane kilka przycisków szybkiego dostępu do każdej ze ścieżek z osobna. Stwórzmy teraz kilka przycisków, które umożliwią nam kontrolowanie wszystkiego naraz. Zacznijmy tworzyć naszą pierwszą sekwencję,
która będzie odpowiedzialna za emisję intro. Tworzymy przycisk o nazwie intro. Wybieramy pierwszy typ sterowania QLED. Wybierzmy 1. Do tego dodajmy kolejny transport live. Chcemy mieć pewność, że w momencie, kiedy będziemy puszczać intro, żaden obraz z kamer nam się nie pojawi, więc wybieramy Q, o ile dobrze pamiętam, o numerze 300. 300 tak kasowała nam obraz z kamer na ekranie iMac. Teraz zadbajmy o eliminację ewentualnych filmów. Kasowanie filmów, o ile pamiętam dobrze, to jest 100. To wybieramy Q o numerze 100. I został nam jeszcze Downstage Monitor, czyli DSM. Teraz tutaj sekwencja, która odpowiada za wyświetlanie czasu na monitorze podglądowym, to jest DSM Time, czyli 201. Tak więc wklepujemy 201. Zasymulujmy na przykład wyświetlanie filmu. Uruchommy, żeby można było zobaczyć animację przejścia. Dobrze, w przypadku, kiedy mamy jakieś konkretne tło na ekranach i na nich się wyświetla nam konkretny film i z tej sekwencji mamy przejść na nasze intro, to jak widać po naciśnięciu przycisku intro wszystkie ekrany się zmieniły tak, jak powinny być. Wniosek z tego taki, że dzięki temu, że system wykorzystuje protokoły OSC, mogą być one wysyłane w tym samym czasie. Jak widać, nie ma tu żadnych opóźnień, dodatkowych czasów, przerw między wysyłanymi komendami. Wszystkie komendy poszły w tym samym czasie. System na to jak najbardziej bardzo dobrze zareagował i wyświetlił nam to, co chcemy zobaczyć. Jeżeli mamy przygotowany taki przycisk, możemy w łatwy sposób go skopiować i stworzyć nawet z niego przycisk, który wyzwoli nam konkretny film. Film 1. W przypadku diod byśmy chcieli, żeby na przykład film był na tłach, powiedzmy te dwa niezależne tła, czyli to mamy Q3. Wystarczy, że zmienimy tutaj Q na 3. Live nadal ma być zdeaktywowany, więc zostawiamy 300. I teraz tak, film ma być nasz wybrany konkretny. Mamy przygotowany jeden film, jest to 101, więc wybieramy Q101. Monitor podglądowy zostawiamy tak jak jest, ponieważ wcześniej przygotowaliśmy już opcję, że w momencie, kiedy uruchamiamy filmy, one się również pokazują na monitorze podglądowym na pełnym obrazku. I testujemy. Film 1. Voilà! Tła na ekranach zmieniły nam się na takie, jakie powinny być. Do tego wystartował nam film. W momencie, kiedy chcemy wrócić do intro albo do sekwencji bazowej, od razu skopiujmy i z intro zróbmy bazę. Wrócimy do tego przycisku baza, nazwiemy go baza, ale baza to będzie nie nasze Q1, czyli obraz testowy, tylko Q2. Zobaczmy, co się stanie. Pięknie. Bazę mamy w takim układzie, że odliczanie czasu mamy na pełnym ekranie na monitorze podglądowym, a diody obie to jest jedna animacja, która wyświetla się na obydwu ekranach jednocześnie. Każdy z ekranów pokazuje odpowiednią część grafiki. Co jeszcze możemy zrobić? Przyciski z live'em mamy cały czas dostępne.
W każdej chwili możemy je uruchomić i je zdeaktywować. Ponownie w sytuacji, kiedy mamy bazówkę na przykład z realizacją z kamer i musimy wyzwolić film, wystarczy, że naciśniemy wyzwolenie filmu, wszystkie tła nam się zmieniły tak jak powinny być i film wyświetla się nam na ekranach. Wróćmy do bazy albo i nawet do naszego intro. W ten sposób, nawet w trakcie realizacji albo przede wszystkim w trakcie prób, w łatwy sposób kopiując kolejne przyciski, możemy tworzyć nowe sekwencje, wybierając odpowiednio Q. Jakie to nam daje ułatwienie? No, że w momencie, kiedy dochodzi nam nowy film, jesteśmy na naszej ścieżce filmowej, dołączymy ją i nawet w trakcie prób nie chcemy komuś przeszkadzać w próbie jego prezentacji. Uruchommy prezentację na ekranach. Właśnie w sytuacji, kiedy wyświetlana jest prezentacja, nie chcemy nikomu w tym przeszkadzać, no to w momencie, kiedy zaczniemy programować wstawienie nowego filmu na naszej ścieżce filmowej, zróbmy tutaj 102 i zróbmy film 2, wstawiamy wideo, już żeby nie kombinować, po prostu sklonujemy tą warstwę, przenosimy. No jak widać już w momencie, kiedy przerzuciliśmy tutaj tą warstwę na nasz znacznik, gdzie jest nasz kursor, odliczanie czasu, no to film nam się pojawił na ekranach. Oczywiście od razu komentarze z sali, że ja chcę próbować swoją prezentację, a nie mogę. Możemy tego w łatwy sposób uniknąć w momencie, kiedy nawet już skopiujemy tą warstwę, jak widać, wystarczy, że wygasimy naszą ścieżkę i teraz w sytuacji, kiedy przejdziemy, no jak widać, nie widzimy naszej animacji. Możemy w takim układzie podmienić nasz film na zupełnie inny. Możemy dostosować jego długość do długości filmu, zakończyć długość warstwy do długości naszego filmu, dzięki czemu będziemy widzieli mniej więcej, kiedy ten film będzie się kończył. Możemy stworzyć nową sekcję. Możemy ją zakończyć. Możemy wszystko przygotować, wrócić do początek naszej ścieżki, odpalić wszystko z powrotem, żebyśmy widzieli i słyszeli, nawet włączyć play. No i teraz co? Wystarczy, że kompanion zrobimy przycisk do filmu numer 2. Kopiujemy przycisk. Jedyna opcja, którą musimy zrobić, to zmienić Q ze 101 na 102 i już w trakcie prób, kiedy mamy wyemitować ten film, naciskamy przycisk i na ekranach pojawia nam się nasz nowy, świeżo dodany film z tłami, jakie mają być. No i na tym polega cały ten nasz ambaras z kombinowaniem, z ilością, bardzo dużą według mnie ilością ścieżek, które mogą działać niezależnie, którymi możemy sterować. To już czy zrobimy sobie w aplikacji Companion dodatkowe przyciski, które robią nam play na ścieżkach, czy robią nam stop, czy nawet przycisk do następnego Q i do następnego, to już jest jak gdyby nasza dowolność, ale mamy taką możliwość. Na pewno wtedy łatwiej się pracuje. Na początek bardzo dużo przygotowań, ale później odcinamy kupony
i w sytuacjach, kiedy potrzebujemy wykonać coś bardzo szybko, możemy to naprawdę zrealizować w bardzo krótkim czasie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!